Witam Was po dłuższej przerwie, a ta przerwa była spowodowana różnymi rzeczami. Był okres startowy, nie za wiele treningów robiłem tak naprawdę w takim terenie i nie za wiele treningów wymagało użycia osób zewnętrznych. Natomiast dzisiaj widzę się ponownie z Kubą w Lasku Wolskim, gdzie realizuję swój pierwszy trening up and down po przerwie właśnie spowodowanej kontuzją. Trochę stresu i trochę niepewności jest, natomiast fajnie, że jest to pierwszy tydzień, w którym mam aż tak wysoki kilometraż, nie odczuwam żadnych dolegliwości bólowych i czuję się naprawdę dobrze. Znajduję się w drugim tygodniu wprowadzenia po roztrenowaniu, po tej pierwszej części sezonu, także jest to też w pewien sposób testowy trening, pokazujący, na co mnie stać w obecnej formie. A do wykonania dzisiaj mam godzinę 45 minut, a w tym 6 razy 8 minut w takiej strefie trzeciej, czwartej, czyli typowy trening progowy na 2-minutowej przerwie. Będę biegał tu na pętli w Lesie Wolskim, na chodniku Malczewskiego i na pierwszym zbiegu Grand Prix Krakowa w biegach górskich, więc będę miał też okazję porównania swojej formy do podobnych treningów, które realizowałem w tym terenie. Najpierw czeka mnie 30 minut spokojnego, progresywnego biegu, później te 6 razy 8 minut i 15 minut schłodzenia, także zapraszam Was do oglądania. Od pewnego czasu przed akcentami wprowadzam tak zwaną rozgrzewkę aktywną. Do tej pory bardzo często wykonywałem po prostu spokojne rozjeżdżenie bądź spokojny trucht i następnie przechodziłem do wyższej intensywności, może po kilku rytmach. Teraz jednak zazwyczaj rozgrzewkę realizuję właśnie w takim narastającym tempie, czy też w narastającej intensywności. Jeśli chodzi o rower, jest to oczywiście narastająca moc. Jeśli chodzi natomiast o bieg, jest to tu raczej narastające odczucie zmęczenia, szczególnie jeśli mówimy tutaj o biegu w terenie. W przypadku treningów płaskich staram się zwiększać prędkość tak, aby znaleźć się nieco ponad progiem tlenowym. Co mi to daje? Przede wszystkim znacznie lepiej, i to jest odczucie oczywiście subiektywne, czuję się wchodząc później w mocniejsze jednostki. Nie jest to taki szok dla organizmu. Czuję, że jestem w stanie napierać, że jestem w stanie biec z lepszym rytmem i lepiej również wczuć się w intensywność wysiłku. Dzięki temu nie przepalam tego pierwszego odcinka i wiem od razu, czego mogę spodziewać się po swojej dyspozycji danego dnia. Dodatkowo przygotowuję to fajnie układ mięśniowy do pracy tej takiej specyficznej, dzięki czemu również jestem bardzo mocno pobudzony już mięśniowo i jestem w stanie też, szczególnie w terenie, przyzwyczaić się do zmienności. Cieszę się, że mogę już wykonywać tego typu treningi w terenie i mam nadzieję, że zostaną one już ze mną do końca tych przygotowań. Na dzisiejszy trening tektony trójki, głównie ze względu na poziom amortyzacji, które oferują, ale również na to, że są dosyć dynamiczne. Myślałem jeszcze na dziś nad Racket X-Trail, które również świetnie się sprawdzają w tym terenie. Wybór padł jednak na tektony też z tego względu, że chcę obiegać je, a nie biegałem w nich przez cały okres właściwie tej kontuzji. A chciałbym zobaczyć, czy przed Tatrami będą one dobrze mi siedziały na nodze, czy nie pojawią się tam żadne nieoczekiwane dolegliwości bólowe. Więc dlatego taki wybór padł na dzisiaj, a że ścieżka też dosyć prosta, bo biegamy na pętli na chodniku Malczewskiego, tej około 2-kilometrowej, gdzie nie ma jakichś technicznych momentów, więc tym bardziej nie ucieknie mi tutaj nigdzie noga. Myślę, że sprawdzą się dobrze po rozgrzewce. Generalnie czułem się w nich dosyć stabilnie. No i chciałem też sprawdzić, czy wkładka, którą miałem zrobioną pod swoją stopę, też będzie w nich siedzieć, ale siedzi idealnie, więc zaraz ruszamy. Mówię, że stresuję się trochę aż przed tym treningiem, bo rzadko się stresuję treningami, ale tutaj niekoniecznie samą intensywnością, czy tego, że on będzie bardzo trudny, czy nie wytrzymam, tylko żeby z nogą wszystko było ok. No bo to jest naprawdę dla mnie duże wydarzenie, że pierwszy raz biegam taki trening w terenie. Więc trzymajcie kciuki, no a my ruszamy. No to lećmy. Pierwszy odcinek biegło mi się zadziwiająco lekko. Odczuwałem wprawdzie, że jest to nieco inna forma niż ta, którą wykonywałem do tej pory.
ponieważ tego typu treningi wykonywałem do tej pory tylko pod górę albo tylko na bieżni mechanicznej. Teraz czekał mnie również odcinek w dół. Zauważyłem, że bardzo łatwo jest mi wchodzić ostatnio na wysokie zakresy tętna. Jest to na pewno pokłosie treningu wertykalowego, który realizowałem przez cały ten czas. Natomiast z drugiej strony stwarza to pewne zagrożenie, ponieważ ja nie do końca odczuwam ten wysiłek jako ciężki pod górę, a mogę znajdować się już grubo powyżej progu. Dlatego też musiałem się nieco hamować i wiedziałem też, że czeka mnie jeszcze zbieg. A zbieg był dla mnie czymś bardzo nowym, mogę powiedzieć, w tym kontekście, ponieważ do tej pory tak szybko zbiegałem tylko na Babiej Górze. Tu nie byłem pewny swojej nogi i muszę powiedzieć, że sprawdziła się ona na pierwszym już perfekcyjnie. Nie odczuwałem żadnego bólu. Pojawia się u mnie nadal jedynie taki lekki dyskomfort, odczucie zmęczenia tej łydki. Ale myślę, że to będzie stopniowo mijać razem z przyzwyczajaniem się do tego wysiłku, który jest specyficzny dla biegu w dół. Pierwsza za mną. Biegło się spoko. Bez podpalania. Średnie tempo 4,20. Wzniosu tutaj było około 105-110 metrów. Każdy kolejny odcinek zaczynam z takim zapasem i przede wszystkim z myślą, aby nie zacząć zbyt mocno. Jest to o tyle istotne, że przerżnięcie na samym początku odcinka progowego ustawia nas już w takiej strefie, w której jesteśmy głównie beztlenowi, tak to nazwijmy, czyli organizm nie jest już w stanie za bardzo utylizować naszych produktów, tych ubocznych produktów przemiany materii powstających w wyniku metabolizmu mięśniowego. Dlatego też taka uwaga do Was wszystkich, że odcinki, szczególnie te dłuższe, 6, 8, 10, 15 minutowe, czasem należy zacząć nawet wolniej od tego, co się Wam wydaje, że powinniście biec, po to, żeby później znaleźć się we właściwej strefie. Tego typu podejście ułatwi Wam dociągnięcie tego treningu do końca i posiadanie też takiego wrażenia, że bylibyście na spokojnie w stanie wykonać jeszcze jeden odcinek. Po drugiej odcinki, mogę powiedzieć, zdecydowanie pod górę mi bardziej leżą, ale tego też bym się spodziewał, ileż ja wykonałem treningów na zbiegach. Ostatnim moim takim poważniejszym była Babia, więc stopniowo będziemy się do tego adaptować. Połowa tego treningu nie oznacza wcale odczucia jakiegoś ogromnego zmęczenia. Pamiętajcie, że te odcinki progowe powinny być biegane właśnie w taki sposób, aby były one komfortowo ciężkie. Nie powinien to być wysiłek absolutnie taki, przy którym czujecie krew w ustach, przy którym czujecie, że nie jesteście w stanie już biec, że modlicie się tylko o zakończenie tego odcinka. To owszem, powinien być ciężki i dosyć nieprzyjemny wysiłek, ale z drugiej strony powinniście mieć też takie wrażenie, że ok, biegnę mocno, ale mam to jeszcze w kontroli. Podzielenie natomiast takiego treningu zamiast biegu ciągłego, biegania właśnie tych 8, 10, 15 minutówek daje nam możliwość biegania nieco szybciej na każdym kolejnym powtórzeniu. I tak było też tutaj, że byłem w stanie utrzymywać znacznie wyższą średnią, aniżeli byłbym w stanie w trakcie takiego biegu ciągłego, szczególnie po roztrenowaniu i po takiej przerwie spowodowanej kontuzją. Tutaj na tej trzeciej odczuwałem takie już rosnące zmęczenie, natomiast nadal było to mocno pod kontrolą. Trzecia za mną, dosyć wilgotno się robi, dlatego też i piję więcej. No, na dzisiejszym treningu jeszcze testuję troszeczkę zwiększoną liczbę węgli, bo chcę 120 wcisnąć w godzinę, no i zobaczyć, czy to wpłynie na mnie jakoś negatywnie.
Na ostatnich 3 skupiam się przede wszystkim na utrzymaniu prawidłowego rytmu. Nie przejmuję się tutaj w ogóle prędkością, ponieważ ta może się bardzo różnić w zależności od tego, jakie są również warunki. W moim przypadku było tak, że po tej 3 odczułem, że robi się w lesie bardzo duszno. Nie był to wprawdzie dzień ogromnie gorący, ale z drugiej strony było to po deszczu i było ekstremalnie wilgotno, a Las Wolski ma to do siebie, że bardzo mocno oddaje właśnie tą wilgotność. Ze względu na ten fakt czułem, że grzeje się coraz mocniej, że zaczynam odczuwać taki charakterystyczny właśnie przegrzewający się od środka organizm, co u mnie jest często powiązane później z odczuciem większej ilości pragnienia i takiego ograniczenia możliwości przede wszystkim napierania na płaskim, co jest ciekawe. Pod górę nie mam tego problemu. Po raz kolejny kłania się tutaj trening wertykalowy. W takich warunkach więc nawet pomimo tego, że jest niższa temperatura, staramy się dużo pić. Staramy się tych płynów wtłaczać ile tylko możemy, tak aby nie odwodnić się i nie spowodować ryzyka, chociażby kurczów. Na szczęście tutaj takiego ryzyka nie było, nie odczuwałem aż takich dużych problemów, ale czułem, że biega mi się coraz ciężej. Czwarto za mną. Tutaj muszę uważać, żeby nie skakiwać na za wysokie tętno na podbiegu, bo mam ekstremalną łatwość teraz we wbijaniu się na wysokie rejestry, a nie chcę też przepalić części tego odcinka, więc muszę zwrócić na to uwagę, żeby tych 175, może 6 nie przekraczać. Im bliżej końca, tym bardziej skupiałem się na odczuciu tego rytmu prawidłowo utrzymywanego. Dużo mówię o tym rytmie, dużo mówię o jego utrzymywaniu. Zauważcie, że znacznie częściej mówię o rytmie niż o utrzymywaniu jakiegoś bardzo wysokiego tempa, czy też tętna. Oczywiście tamte parametry są ogromnie ważne, natomiast na pewnym etapie doświadczenia i na pewnym etapie przygotowań, po samym tym, jak kolokwialnie mówiąc idzie noga pod górę, jesteśmy w stanie stwierdzić, z jaką prędkością się poruszamy. Chodzi tutaj o odczucie takiej energii w kroku, odczucie dynamiki, chodzi tutaj o częstotliwość tego kroku, czyli o wszystkie te parametry, które świadczą też o przygotowaniu naszego układu mięśniowego do tej pracy. I to jest częsta sprawa, która się bardzo mocno zmienia razem z czasem trwania w sezonie. Zauważcie, że na początku zawsze praktycznie czujemy ciężkie nogi, czujemy, że czasami po takim powrocie, po roztrenowaniu, że wręcz nie umiemy biegać. Jest to totalnie naturalna kwestia i nie należy się przejmować nią pod żadnym pozorem. Zwracamy sobie tylko tutaj zawsze uwagę na to, abyśmy byli w stanie utrzymać prawidłowy zakres intensywności tego wysiłku. Dlatego nie boimy się na samym początku takich przygotowań zwalniać. Ja tutaj z każdą kolejną serią można powiedzieć, że biegłem nieco wolniej, jeśli chodzi o minuty na kilometr, natomiast jednocześnie ze względu też na warunki to tętno rosło. I tu kierujemy się nie ego, tylko kierujemy się odczuciami organizmu. Nie ma sensu na siłę starać się cały czas biegać coraz szybciej, ponieważ nie spowodowałoby to pożądanego efektu treningowego. I mamy stację zakończoną. Teraz jeszcze tylko jedna. No i postaramy się tak skończyć, żeby być w miarę blisko maszynki do kwasu. Więc pewnie zaczniemy troszkę za mostkiem. Muszę powiedzieć, że jest mi dosyć spoko. Natomiast robi się też coraz bardziej duszno. I to jest jedyna rzecz, która mi przeszkadza. Poza tym wszystko w miarę ok. Te zbiegi są jeszcze, jak wspomniałem, troszkę niepewne, ale dojdziemy do perfekcji. Ostatni odcinek jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju już taką zawsze ulgą, jeśli jesteśmy już na tym etapie treningu, a dodatkowo był on może ciężki ze względu na temperaturę, może ciężki ze względu na nasze samopoczucie. Na ostatnim odcinku zawsze biega się, można powiedzieć, najlepiej. No chyba że oczywiście są to treningi VO2 Max. Nam wtedy im dalej, tym gorzej. Tutaj jednak czułem, że utrzymuję naprawdę fajny rytm cały czas pod górę. I jeśli chodzi o odcinek podbiegowy, to pomimo tego, że on razem z czasem trwania wysiłku, wiadomo, że był coraz cięższy, to jednak utrzymywałem tam stałe tempo.
Największe różnice były na odcinkach zbiegowych. I nie przejmuję się tym na ten moment za bardzo. Jest to normalne i naturalne. Trochę też dalej mam w głowie taki rodzaj obawy o to, czy moja noga wytrzyma, czy kontuzja nie nawróci, który też jest totalnie naturalny dla wszystkich zawodników i nie omija on również mnie, pomimo tego, że zawodowo mam ogromne doświadczenie z tego typu pacjentami, to sam oczywiście odczuwam w równym stopniu te strachy, te ograniczenia, które są związane właśnie z powrotem po kontuzji. Niemniej jednak oceniam obiektywnie swój organizm, staram się cały czas kontrolować pod USG, staram się kontrolować w momencie, w którym wystąpi jakiś ból, czy on zawiera się jeszcze w kryteriach bezpieczeństwa i na ten moment wszystko tutaj gra. Dlatego ten trening kończę z bardzo dużym poczuciem satysfakcji i z takim odczuciem, że wykonałem ogromnie dobrą robotę, a forma, jak na ten okres, jest nawet dobra. Dobra. Cały wysiłek dość fajnie kontrolowany. Miałem trudności trochę z wyczuciem tempa na podbiegu, bo tak jak wspomniałem, mam ogromną łatwość teraz wychodzenia na wysokie tętno dzięki treningowi rowerowemu oraz całemu przygotowaniu wertykalowemu, któremu była poświęcona cała pierwsza część sezonu. Dlatego bardzo mnie ciekawi, jaki będzie ten kwas. Przecieramy, wyciskamy. No i czekamy na wynik. Możliwe, że będzie coś koło 4, głównie przez to zmęczenie mięśniowe na zbiegach, ale zobaczmy. 3,5, więc idealnie w punkt, jeśli chodzi o kwas. Także trening można zaliczyć do bardzo udanych, a nie mówiłem w sumie tego przed tym treningiem, że dzisiaj tak naprawdę mam dzień podwójnego akcentu, bo po południu jeszcze wykonuję akcent na rowerze. Taki już nieco mocniejszy, bo tam wykonuję 2 razy 5 razy 1 minuta poprzedzone progresem. I tam na tych minutówkach kwas gdzieś około zazwyczaj 6, moc takie 450 W. A wcześniej jeszcze progres, w którym w ostatnich 12 minutach wchodzę właśnie w takie 2,5 milimola i na końcu zamykamy to jeszcze progiem tenowym. Teraz jeszcze chwilka schłodzenia, no i widzimy się przy aucie. Na schłodzeniu kompletnie już nie przejmuję się tym, jak wygląda moje tempo, jak wygląda moje tętno. Oczywiście nie chcę tutaj przebywać, żeby była jasność, w strefach powyżej pierwszego progu, czyli progu tlenowego. Chcę jednak tutaj doprowadzić do regeneracji, dlatego wiadomo, że nie patrzę bardzo na te parametry, ale poruszam się w zgodzie z odczuciami, więc tutaj takie RPE zazwyczaj na tej części treningu to jest około 1, maksymalnie 2, czyli bardzo, bardzo lekki wysiłek. I staram się też zawsze tutaj nawodnić, już zacząć na schłodzeniu, jeśli jest ono krótkie. Dostarczanie też węglowodanów, szczególnie jeśli czekają mnie 2 treningi tego dnia. I trening, można powiedzieć, wykonany w punkt. Biegało się bardzo dobrze. Wprawdzie, tak jak wspominałem, ta trochę niepewność na zbiegach to było coś, co męczyło mnie i nie czułem się jeszcze całkowicie sobą. Natomiast noga wytrzymała. Teraz kwestia najbliższych 24 godzin i tego, co będzie się po tych 24 godzinach działo, bo to też jest bardzo ważne z punktu widzenia tolerancji tkanki, ale jestem pozytywnie nastawiony. Leciało mi się właściwie wszystko bardzo podobnie, jeśli chodzi o odczucie wysiłku, natomiast na pewno odczuwałem zwiększające się zmęczenie mięśniowe w trakcie. To dosyć normalne i pamiętajcie, że jeśli wracacie do jednostek progowych po przerwie, szczególnie jednostek w terenie, lepiej kierować się właśnie RP, tętnem, tak aby zostawać w tej właściwie strefie wysiłku, a niekoniecznie tempem, bo ono może naprawdę zmieniać się bardzo, bardzo istotnie. Dziękuję Wam, że byliście ze mną na tym treningu. Możecie standardowo wykorzystywać go w swoich przygotowaniach. Najlepiej jednak po takiej jednostce zrobić sobie przynajmniej 2 dni luzu, tak aby później przystąpić do następnej zregenerowanym. Także dajcie znać, jeśli wykorzystacie ten trening, jak się Wam on sprawdzi.
Jeśli podoba się Wam ten materiał i ogólnie materiały na tym kanale, zachęcam Was do wsparcia mnie na Patronite, dzięki czemu będziecie mogli takich treści oglądać jeszcze więcej i w jeszcze lepszej jakości. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz. Takim kanałom jak mi mega pomaga to w dotarciu do większej ilości osób. I oczywiście do zobaczenia w następnych materiałach.